Do wykonania bulajów niezbędny będzie przyrząd, który wykonałem własnoręcznie. Jest to wybijak do otworów, który będę wybijał milimetrowe okienka. Jest to czubek od normalnego długopisu, który został przycięty i zaostrzony. I w ten sposób mamy gotowy otwór. Identycznie postępuję ze wszystkimi elementami. Niestety pojawił się pewien problem. Otóż po przymiarkach otwory wykonywane tym narzędziem okazały się za duże. Ponadto wkład ten za bardzo się wyginał. Udało mi się odszukać metalowy wkład, jednak jego średnica w najwęższym miejscu również okazała się za duża. Postanowiłem więc spróbować wywiercić te otwory wiertłem o średnicy 1 mm. Tak to wygląda po wywierceniu. Niestety wiertło na krawędziach wyszarpuje delikatnie papier. Powstają farfocle i skrawki papieru. Aby je zlikwidować, maczam fragment, czubek cyrkla w kleju cyjanoakrylowym i wszystkie te farfocle się sklejają. Do wybijania otworów spróbuję wykorzystać w przyszłości igły medyczne, aczkolwiek aktualnie nie mam ich pod ręką, więc zostawiam to na przyszłość. Kolejny etap to wykonanie bulajów, czyli tutaj tych małych okienek. Będą one się składały z ramki z druciku i z imitacji szybki od strony wewnętrznej. Do wykonania ramek użyję drutu o średnicy 1/10 mm. Jest to drut pozyskany z transformatera od anteny siatkowej.
Zaczynam od gęstego nawinięcia druciku na szpilkę. Ściskam to wszystko do kupy, aby oczka były koło siebie. Teraz ściągam to ze szpilki i otrzymuję taką sprężynkę. O, już nie łapię ostrości. Za blisko. Teraz całą tą sprężynkę rozcinam ostrzem. W ten sposób uzyskałem kółeczka z drutu średnicy około 1 mm. Teraz delikatnie przyduszam je końcówką pensety, aby wyrównać uskok, który powstał podczas nawijania na szpilkę. Niektóre trzeba także delikatnie docisnąć, gdyż nie są w pełni domknięte. Teraz nie pozostało nic innego, jak wkleić gotowe kółeczka w wywiercone wcześniej otwory. Robię to na klej cyjanoakrylowy. Tak mi to wyszło po wklejeniu. Ostatnim etapem będzie podklejenie pod spód imitacji szybki. Do tego celu używam rozmontowanej dyskietki komputerowej. Ciężko takie coś aktualnie znaleźć, ale jeszcze się pewnie da. Wycięty element świetlika naklejam na budaprem na dyskietkę. A następnie po wyschnięciu kleju wycinam. Tak oto wyszła mi pierwsza przykładowa partia elementów. Dzięki za uwagę i oczywiście zaraz wracam z kolejnym odcinkiem.